A więc witam Was wszystkich. Tematy, które w tej serii poruszamy, to jest światopogląd gnostyków i to są ogólne tematy, na które gnostycy i hermetycy mieli sporo do powiedzenia. Natura świata, przeznaczenie, wolność, cierpienie. Ja myślę, że warto poświęcić jeden wieczór na każdy z takich. I teraz zacznijmy od naszego tematu teraz. O przeznaczeniu. Ostatnim razem pytaliśmy się, czy nasz świat jest symulacją i według gnostyków z pierwszych wieków naszej ery to trzeba powiedzieć, że tak. Twierdzili, że nie mieszkamy w świecie autentycznym, ale w kopii prawdziwego świata. I dzisiaj podejmuję kolejne pytanie, czy nasze życie jest już programowane, zanim go zaczęliśmy? W pierwszych wiekach w Imperium Rzymskim był bardzo popularny wątek filozofii stoicyzmu i jeden z głównych aspektów jest pojęcie przeznaczenie. To, że nasze życia są już napisane przez bogów, jeśli jakaś tragedia nam zdarzy się, no trudno. Takie jest nasze fatum, czyli przeznaczenie. Jest to dekretem bogów, nie możemy go uniknąć, ale trzeba go znieść dzielnie. Pojęcie przeznaczenia ukorzeniło się także w islam, religia, która podkreśla poddanie się woli Allah. Wszystko, co nam przydarzy się, jest Jego wolą. Nasze główne zadanie religijne jest poznać wolę Allah i jej zaakceptować jako słuszne. I cokolwiek się dzieje, nawet okropne katastrofy, dzieją się zgodnie z wolą Boga. W hinduizmie przeznaczenie gra ważną rolę w pojęciach dharma i karma. Skutki naszych czynów są nieuniknione, jeśli nie w tym życiu, to w następnym. I nawet w chrześcijaństwie przeznaczenie ma miejsce jako wola Boga, której należy poznać i przyjąć. Kalwiniści wzięli to pojęcie dalej w ich teologii o predestynacji, która opiera się na niektórych słowach świętego Pawła. To, że Bóg zna przyszłość i wie, jakie będą nasze wybory na dobro czy na zło. Zanim urodziliśmy się, On wie, kto będzie zbawiony i kto potępiony. Przyszłość nasza jest wyryta w kamieniu. Czytałem dosyć zabawną nawet powieść opartą na tej teologii, która prowadziła ją trochę do absurdu. To jest taka słynna szkocka powieść, w której bohater poznaje, że on jest jeden z wybranych i robi straszne zbrodnie i właściwie jemu to nic nie jest obojętnie, bo on wie, że i tak będzie zbawiony. A więc on wziął to pojęcie do absurdu. Gnostycy i hermetycy jednak mieli inne podejście do przeznaczenia. Jak już rozmawialiśmy, gnostycy uważali, że żyjemy nie w prawdziwym świecie, ale w kopii stworzonym przez demiurga i sił anielskich. I Panem tego świata nie jest Bogiem najwyższym, Ojciec, którego Jezus nam objawił, ale demiurg. I zgodnie z tym pojęciem przeznaczenie należy do demiurga. Demiurg jest Bogiem niższym, który rządzi światem, a przeznaczenie jest jedno z jego instrumentum, którym on trzyma człowieka w niewoli. I to jest ściśle też związane z biegiem planet i zodiakiem, które
i ten bieg planet jest ustalony jako zegar. To, co dzieje się na świecie, nie jest koniecznie wolą najwyższego Boga, ale raczej jest wolą Demiurga i jego sług. I do tych sług trzeba także dołączyć ludzi w stanie nieprzytomnym. Człowiek, który nie poznał siebie, działa jako instrument Demiurga, bo siły archoniczne działają przez niego. A więc gnostycy, a także hermetycy uważali, że przeciętny człowiek żyje w niewoli. Jego wybory są ograniczone, dlatego że znajdujemy się w świecie materialnym, stworzonym przez Demiurga i podlegamy siłom archontów. Hermetycy je opisują jako energię zodiaku, które mieszkają w naszych ciałach. I póki jesteśmy nieświadomi tych energii, to rzeczy nam się przydarzają bez naszego świadomego udziału. Jesteśmy niby jako marionetki. I Ewangelia Filipa to określa, i czytam, osioł, który kręci kamienny młyn, z kim przejdzie 100 mil. Gdy zostanie uwolniony, pozostaje na tym samym miejscu. Są ludzie, którzy wiele podróżują i nigdzie nie docierają. Przed zmierzchem nie widzieli ani miasta, ani wioski, ani czegokolwiek wytworzonego czy naturalnego, ani mocy, ani aniołów. Ci nieszczęśni pracowali nadaremnie. No, nie jest to bardzo pocieszający obraz, ale zobaczymy, że gnostycy i hermetycy pokazują nam drogę do uwolnienia. Ale jeden film, który chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, bo w tych wykładach trochę mówimy o filmach i o kulturze popularnej, ale pokazał się w latach 80. film, który pokazuje ten scenariusz i ilustruje przesłanie, że dla człowieka przeciętnego życie mu się zdarza. I to jest film reżyser Kieślowski, nazywa się Przypadek. I w tym filmie mamy bohatera, który pędzi, aby złapać pociąg i wtedy doświadcza 3 scenariusze. W pierwszym on łapie pociąg, spotyka pasażera, dzięki któremu jego życie bierze jeden tor. Staje się donosicielem dla UB i, i prowadzi takie życie i w końcu oni wysyłają go na konferencję do Paryża samolotem. W drugim scenariuszu on nie łapie pociąg, ląduje w więzieniu, gdzie spotyka działaczów Solidarności, nawraca się na katolicyzm i działa dla Solidarność. No i trzeci scenariusz to też się nie łapie pociąg, ale dzięki temu spotyka kobietę, z którą się żeni i zakłada rodzinę. No i wszystkie 3 scenariusze niestety kończą się tak samo na samolocie, który wybucha. Nieładny koniec. Teraz wydaje mi się, że reżyserowi tu chodziło o to, że nie mamy wielkiego wpływu na nasze życie, którym kieruje ślepy przypadek. A więc, czy tak jest naprawdę i jak uwolnić się od takiego koła? Czy to jest w ogóle możliwe? Buddyści mają podobny obraz naszego życia jako koło, nazywają to koło cierpienia, ale także ułożyli oni drogę, tak zwaną drogę ośmiokrotną, która prowadzi do wyzwolenia. Ale chciałbym teraz zwrócić uwagę, że tym tematem zajął się także Jung, i który powiedział w swoim pamiętniku zdanie, co ja uważam bardzo ważne.
Dopóki nie uświadomisz sobie tego, co nieświadome, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywać to przeznaczeniem. Znowu powtórzę. Dopóki nie uświadomisz sobie tego, co nieświadome, będzie ono kierowało Twoim życiem, a będziesz nazywać to przeznaczeniem. Według Junga człowiek, który nie poznał samego siebie, jest jak ten bohater w filmie Przypadek, a to dlatego, że te siły, których nie poznał w jego nieświadomości go kierują. Rzeczy mu się zdarzają bez jego świadomej woli. Jednak tak nie musi być. Przeznaczenie można pokonać. Rzeczy nie muszą nam po prostu zdarzyć się. I kluczowa rzecz jest świadomość. I że jeśli chcemy pokonać przeznaczenie, musimy uświadomić to w nas, co jest ukryte. Inaczej te niepoznane siły będą nami kierować bez naszej wiedzy. I Ewangelia Tomasza dopełnia słowa Junga, Logion 70, gdzie Jezus powiedział: jeśli poczniecie w waszych sercach to, co jest w was, to, co macie, was zbawi. Jeśli nie macie tego w waszych sercach, to, czego nie macie, właśnie was niszczy. I Logion 5 Ewangelia Tomasza jest: Jezus powiedział: poznaj, co jest przed Twoim obliczem, a to, co jest ukryte, będzie ujawnione. Nie ma bowiem niczego ukrytego, co nie będzie ujawnione, ani nic pogrzebane, co nie będzie wzniesione. W mitach greckich motyw przeznaczenia występuje najsilniej w sytuacjach, gdzie ktoś działa w stanie nieświadomości, nie wiedząc, co czyni. Weźmy mit o Edypie. Zabił on starca nieznajomemu mu, bo zagniewał się na niego. Potem spotkał swoją matkę, której nie poznał, i ożenił się z nią. I działanie w stanie niewiedzy według Greków to najcięższy grzech, karany specjalnie przez fatum. A Edyp działał w stanie nieświadomości. I mroczna przypowieść o jego końcu w tym wypadku musiała się spełnić. Święty Paweł pokazuje inne przesłanie niż to, co mamy od Greków. I przeczytam. W liście do Galatów święty Paweł potwierdza, że misja Jezusa była uwolnienie człowieka od sił archontów i jego wyzwolenie od nich. List do Galatów 4. Kiedyś, nie znając Boga, służyliście takim bogom, które z natury bogami nie są. Lecz teraz, kiedy poznaliście i więcej przez Boga zostaliście uznani, jakże znowu możecie wracać do tych bezsilnych zasad i im od nowa chcecie służyć? Jakichś tam przestrzegacie i miesiące, i określonych pór, i lat, i tak dalej. A więc odnosi się do astrologii. I coś tam jest w tym, że kiedy Boga poznaliście, to już astrologia dla was nie działa. Nie, wasze życie nie musi być dyktowane przez gwiazdy. I kluczowe jest, kiedy Boga poznaliście. Gnostycy powiedzieli, że człowiek uwalnia się od sił świata poprzez gnozę, poznanie Boga. Kiedy człowiek poznaje samego siebie głęboko, poznaje także siebie jako synem i córką Boga żywego, poznaje
tą część z siebie, co jest nieśmiertelna. Gnoza jest to doświadczalna, nie teoretyczna, ani jest to wiedza, którą można się nauczyć od podręczników, ani w klasach psychologii. I człowiek ma w sobie umiejętność do poznania, taki intuicyjny sens. Kiedy następuje olśnienie, to w tym blasku człowiek poznaje i widzi te ściany więzienia, które go trzymają w niewoli. Jego uwarunkowanie, czas, złudzenie swojego ego, wtedy może on uwolnić się od nich. Ale problem jest, że człowiek w stanie nieświadomym jest niby jakby chodził w śnie. Zanadto ciężko śpi, aby się sam obudził. Potrzebuje on pomoc. Bo gdyby to było tak łatwo, dlaczego ludzie dawno temu i ludzkość by nie obudziło się? Człowiek w stanie nieświadomym działa w sposoby niefortunne i przyczynia się do wiele, co jest złego w świecie. I nasz bohater w filmie Przypadek staje się albo donosicielem na UB, albo działaczem Solidarności. Nie z wolnego wyboru, ale dlatego, że w stanie nieświadomości te rzeczy mu się zdarzają. Ludzie dziś dokonują rzeczy na świecie, nie pytając, co robią. Robią, co muszą. Gdyby nie zgodziliby na to, to by ich rozstrzelano na pewno. I dlatego hermetycy i gnostycy oświadczyli, że w świecie jest jedna przyczyna zła, nieświadomość. To, że człowiek w stanie nieświadomym nie poznaje, że jest czymś o wiele wyższym niż to, czego widzi. I w stanie niewiedzy on działa jako marionetka, sługa niewidzialnego marionetkarza. Uczenie Jezusa jest o uwolnieniu się od prawa hebrajskiego, ale bardziej zasadniczo od sił archonicznych, które nami rządzą. I jeden obraz tego uwolnienia jest nauka, że Jezus obalił horoskopy. Horoskop w popularnym sensie to jest układ gwiazd, kiedy byłeś urodzony. I według hermetyków i gnostyków ten układ jest ściśle związanym z przeznaczeniem. To, co stanie się w Twoim życiu, dobro i zło. I w tym obrazie nasze wybory są umiarkowane. W Pisji Sofia mamy też ciekawy obraz. I Jezus opowiada uczniom, jak on wstąpił do wyższych świat i powalił siły horoskopów. Zmienił on bieg gwiazd i cykle. No, dlatego może horoskopy dzisiaj niewiele pomagają jako wróż wydarzeń. Specyficznie nie działają dla tych, którzy poznali samego siebie i którzy działają i którzy poznali siły, które działają w ich duszach. Przeczytam to parę zdań z wypisach Teodota, które odnoszą się do tego, bo to jest znowu bardzo ciekawe pojęcie. Dlatego też Zbawca stąpił, aby przynieść pokój niebiański dla tych, którzy są na ziemi. Jak mówił apostoł, pokój na ziemi i chwała na niebiosach. Z tego też powodu wzniosła się obca i nowa gwiazda, niszcząc stare panowanie gwiazd, świecąc nowym światłem, nie pochodzącym z tego świata i naznaczając nowe drogi zbawienia podobne do Pana, przewodnika ludzi, tego, który stąpił na ziemię, aby swoją opatrznością znieść
panowanie przeznaczenia dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Lecz mówią oni, przeznaczenie istnieje dla wszystkich innych, co też wskazuje spełnianie się wykładów, jak i dowodem też spekulacji astrologii. Zatem, mówią Walentynianie, dalej czytam w wypisach Teodotach, przeznaczenie pozostaje realne aż do chrztu, lecz po chrzcie astrologowie nie poznają już prawdę. Czyż jedynie obmycie nie jest wyzwalające, a przecież to jest również gnoza. Kim jesteśmy, skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy, od czego zostaliśmy wykupieni, czym jest narodzenie i czym odrodzenie. Chodzi tu o obudzeniu w nas gnozy. I kiedy poznajemy, skąd jesteśmy, kim jesteśmy, że jesteśmy synami i córkami Boga, to nas przemienia. I prowadzimy życie na innej zasadzie, gdzie siły archontów nas dalej nie rządzą. Jesteśmy świadomi tych sił. I jak też hermetycy uważali, te siły można przegonić w naszym życiu i żyć nasze życie na innych zasadach, zasadach, które są ściśle powiązane z gnozą, z poznaniem. Poznanie Boga, bo kiedy poznajemy siebie, to poznajemy też Boga. I to jest ta nowa obca gwiazda, o której mówi tekst, który nam teraz kieruje. I można to nazwać nasze wyższe ja. To jest jedno z najważniejszych pojęci w gnostycyzmie. Jest to pojęcie naszego wyższego ja, że nami nie rządzi tylko nasze niskie ego, ale mamy dostęp do jaźni, która nas prowadzi. Jeśli film Przypadek opisuje człowieka w stanie nieświadomym, kontrolowany przez ślepe siły, to wydaje mi się, że inny film Kieślowskiego, Podwójne życie Weroniki, pokazuje uwolnienie duszy. I muszę wam trochę streścić ten film, bo ja nie wiem, że nie wszyscy może widzieli, albo ci, którzy widzieli go 30 lat temu, kiedy wyszedł, to może nie pamiętają go bardzo dobrze. Ale jest tam na pewno gdzieś na sieci i ja myślę, że warto obejrzeć go w świetle tego, co powiedziałem o przeznaczeniu. A więc o czym jest ten film, który wygrał wiele nagród? W skrócie mamy dwie kobiety. Weronika w Polsce i Weronik w Paryżu, urodzone w ten sam dzień, fizycznie identyczne jak bliźniacy. Ale w dodatku każda odczuwa obecność drugiej. I to, że w świecie nie jest, że istnieje jakieś drugie ja. Tylko raz w tym filmie ci bliźniaczki przypadkowo spotykają się na odległość, ale raczej widzą jeden drugiego na odległość, ale nawet nie są bardzo świadomi tego. No, Weronika w Polsce umiera nagle, ma zawał serca, póki śpiewa na scenie, a tamta Weronik w Paryżu odczuwa jej odejście i zdecyduje zrezygnować z kariery jako śpiewaczka, chociaż nie wie, dlaczego to robi. Niby przypadkowo później spotyka misteryjnego artystę, marionetkarz, który pisze bajki i przedstawia je marionetkami. I później on pokazuje jej swój warsztat i także zrobiony na jej wzór
marionetki. I wtedy ona, tak patrząc na nie, poznaje, że on jest autorem jej życia i odrzuca go i idzie ku wolności. Jest bardzo ciekawe, jest takie przebudzenie w tym filmie. Obie kobiety czuły, że nie są same na świecie. Tak, że jest w świecie ktoś jej podobny. I to nie jest oryginalny pomysł. W uczcie Platona Arystofanes opowiada mit o bratnich duszach, sugerując, że ludzie byli pierwotnie kulistymi istotami, posiadającymi podwójne zestawy wszystkich części ciała, w tym twarzy i kończyn. I Zeus, obawiając się ich mocy, że mogą bogów zagrozić, ciekawe jak bogowie zawsze są zazdrośni człowieku, i podzielił człowieka na pół, tworząc tęsknotę za naszymi drugimi połówkami, czyli bratnimi duszami, które odczuwamy do dziś. Mit ten ilustruje ideę, która jest powszechnie znana i dla wielu ludzi miłość jest poszukiwaniem osoby, która nas dopełni. Ale niestety to wszystko często się źle kończy, bo to jest psychologicznie niezdrowy pomysł. Ale wydaje mi się, że Kieślowski stworzył dwóch identycznych kobiet w tym filmie, pytając, czy nasze przeznaczenie jest do zmienienia, czy możemy w sposób jakiś, jeśli jesteśmy co nieco świadomi, zmienić nasze przeznaczenie. I podobny motyw znajdujemy w pismach gnostyckich, że nie jesteśmy sami na świecie. Istnieje w wyższych światach nasz duchowy sobowtór, z którym często jesteśmy połączeni w naszym życiu. W niektórych wypadkach adeptów oni spotykają tego duchowego ja w tym życiu. Jezus spotkał swojego duchowego sobowtóra w winnicy, Mani jako 18-letni, Zoroaster spotkał swojego duchowego ja wędrując w ogródku, a więc to może się zdarzyć za życia. I ta postać często nazwana także naszym daimonem albo aniołem, może nam pomóc i ostrzec o nadchodzącym niebezpieczeństwie i nami kierować. I coś podobnego widzimy w Weronice w tym filmie. W pierwszej połowie filmu Weronika w Polsce, śpiewaczka, ma słabe serce, prowadzi ona życie nieświadome, kocha się w kimkolwiek zjawia się na jej trasie i jest ona po prostu jak każda z nas. Nie zważając na objawy jej choroby, wchodzi ona na scenę, w trakcie śpiewu ma zawał serca i umiera. Ale tymczasem w Paryżu Weronika odczuwa śmierć swojego sobowtóra, że coś okropnego stało się. Słyszy ona także tą melodię, którą tamta śpiewała. I poznaje tą melodię i kompozytora. I wie, że ta tragedia ma do czynienia z muzyką, ale nie wie co. Wszystko ona odczuwa intuicyjnie, a nie racjonalnie, a więc jest w niej już obudzona ta intuicja, ten sens wyższego zmysłu. Wiele z nas mamy intuicje różne o naszej przyszłości, ale co robimy z takimi wyczuciami? Zazwyczaj wzruszamy ramiona albo dalej prowadzimy swoje życie. Nie bierzemy te intuicje na serio.
Jednak tak nie było z naszą Weronik. Ona idzie do nauczyciela i oświadcza, że rezygnuje z muzyki. Dlaczego? On pyta. No ona nie wie, ale tak decyduje. Potem idzie na badania kardiologiczne. Czy tu stało się, że dzięki śmierci drugiej to ona ocalała i uniknęła śmierć przez zawał serca? Myślę, że reżyser miał na myśl właśnie pokonanie przeznaczenia. Jest tu motyw nadprzyrodzonej pomocy, która jest nam dostępna, jeśli jej posłuchamy. Przyszłość w pewnym sensie już istnieje, ale jest tak się do zmiany. Dziwny pomysł, ale tak to jest. Weronik posłuchała drgnienia swojej intuicji i dzięki temu zmieniła tej przyszłości, która istniała i ocalała. Jej daimon jej ostrzegł. No, wiele ludzi opowiadają podobne ostrzeżeniu w swoim życiu i dzięki którym unikają niefortunny wypadek. I takie ostrzeżenia często przychodzą nam w snach. I mamy sny o czymś, dzięki którym możemy czasami uniknąć niefortunny wypadek. No, miałem sam taką sytuację, ale później o tym. Te wydarzenia wskazują, że nasze życie nie jest napisane i wyryte w kamieniu, że pomoc istnieje w światach transcendentalnych, która może nas ocalić, jeśli jesteśmy jej posłuszni. W hermetyzmie to samo jest i w 12 korpusie, rozdział 7, Hermes uczy i cytuje: Wszyscy ludzie doznają tego, co przeznaczone. Jednak ludzie rozumni, a więc rozumni nie jako mając niższe ja, ale wyższe ja, dla których powiedziałem, przewodnikiem jest umysł, nie doznają tego w ten sposób, co inni. Skoro oni są wolni od zna, nie doznają tego, co przeznaczone, dlatego że są źli. No, następnie Weronik w szkole uczy dzieciom grać muzykę, której słyszała właśnie w śnie, że kiedy bliźniaczka w Polsce umarła. Bo są powiązani ponad czasem i przestrzenią. Niespodziewanie w szkole, gdzie ona uczy, zjawia się marionetkarz i przedstawia dzieciom fabułę. I Weronika ogląda przedstawienie. I fabuła jest o tańcerce, która tańczy na scenie, łamie nogę i umiera. A tajemniczy lalkarz ją obwija płótnem i chowa ją. Potem ona rodzi się znowu, jest odrodzenie, ale nie w ludzkim ciele, ale ze skrzydłami. No, jest to opowieść o życiu, śmierci i przemianie. A co Weronika odczuwa? No, cień śmierci jej bliźniaczki i widzi ona w marionetkach, przepraszam, opowieść o swojej bliźniaczki. Jej śmierć, ale także przemienienie, kiedy ta wchodzi w tamten świat. I budzi się w niej silna emocja, żeby poznać i odkryć tego marionetkarza. No, idzie do taty, mówi, że jest zakochana, ale nie wie o swoim kochanku nic. Czy to prawdziwa miłość? No, wygląda jakoś jako ogromna projekcja tutaj. Projekcja właśnie jej drugiego ja.
No, ona widzi w tym marionetkarzu Boga istotę transcendentalną, ale nie jest świadoma, że to jest projekcja swojego ego. No i zaczyna się zabawa wchowanego z tym marionetkarzem i on próbuje ją do siebie sprowadzić i wysyła jej dziwne rzeczy, sznurowadło, jakieś taśma z hałasami i tak dalej, i tak dalej. I w końcu ona, wchodząc za tymi wskazówkami, odnajduje go w kawiarni przy stacji kolejowej i oczywiście natychmiastowe rozczarowanie. Projekcja łamie się, kiedy on przyznaje się, że on jej manipulował jako doświadczenie, aby zobaczyć, czy ona do niego przyjdzie. Później spotyka ona marionetkarza w jego laboratorium i tam Weronik widzi dwie marionetki identyczne, podobne do niej. I marionetkarz wtedy opowiada jej fabułę o dwóch kobietach rodzonych w dwóch krajach. Jest to jej historia. On jej pyta, czy spodobała się jej ta fabuła. Bez słowa Weronika odwraca się i wychodzi z pokoju. No, nie wiemy, co się dzieje. Reżyser nam nie mówi, ale ja wnioskuję, że Weronika, kiedy spotkała się z marionetkarzem i słyszała opis swojego życia, to poznała go jako ten, który napisał scenariusz jej życia. Nie Bóg, ale raczej demiurg. Nie dosyć, że poddała się jego manipulacji, kiedy on ją sprowadził do siebie, ona poznaje, że jej życie było napisane przez drugiego. Nie przez dobrego Boga, ale innego, który jej manipuluje dla swojego korzyści, dla jego zabawy. I w tym poznaniu ona uwalnia się. Jest to moment wzrost świadomości, moment gnozy, można to nazwać. Koniec filmu jest dosyć misteryjny. Weronik wraca do domu ojca. W podwórku zatrzymuje się tam, gdzie rośnie drzewo. Dotyka ona drzewa. Drzewo jest to ród, rodzina, od którego pochodzimy. Korzenie drzewa sięgają daleko do przeszłości, w głąb ziemi. Tu bohaterka jest sama, wraca do swojego rodu, do domu rodzinnego. Tylko nie jest to biologiczna rodzinna, banalnie do rąk swojego przestarzałego ojca. Ona wraca do swojego duchowego źródła i dotykiem ona łączy się ze swoją rodziną duchową. Wkrótce nazwałbym ten film fabułę o kondycji ludzkiej, specyficznie o pokonaniu przeznaczeniu i uwolnieniu się od niego. W stanie normalnym, póki jesteśmy nieświadomi, podlegamy ślepemu przeznaczeniu. I jest to tylko, ale to jest tylko połowa naszej rzeczywistości. Człowiek ma w sobie ten intuicyjny sens, aby poznać samego siebie i doznać uwolnienia i wrócić do swojego źródła, odkąd pochodzi. To jest bardzo poważny temat. Pytanie można powiedzieć, czy każdy ma tej umiejętności uwolnić się od przeznaczenia i stać się samoświadomym, żeby poznać swoje uwarunkowanie, poznać wpływ czasu, złudzenia, które powstają z ego, to, że chcemy ciągle stać się czymś. No, to jest wielkie zadanie. I nie jest to nawet pewne, że każdy chciałby podjąć się takiego zadania.
w każdym razie w przyszłym tygodniu rozważymy to trochę, kiedy porozmawiamy o wolności. Wolność jest naszym celem. I tak gnostycy też uważali, że wolność jest podstawą gnozy i że ten, który jest gnostykiem i poznaje, jest także wolnym. Ale nie każdy zechce wybrać wolność. Dla wielu więzienie jest bardziej wygodne, bo nie trzeba robić wiele wysiłku tam i po prostu jeśli się robi niewygodnie, no wtedy jest cierpienie, o czym też powiemy coś. Ale pytanie o tym, co jest ludzkością, którym większość ludzkości jest jeszcze w stanie nieświadomym i podlega też przeznaczeniem. I kończę właśnie cytatem Logion 28 z Ewangelii Tomasza. Jezus powiedział: stanąłem w środku świata i objawiłem się im w ciele i zastałem wszystkich pijanych. Nie znalazłem nikogo wśród nich, który był spragniony, a dusza moja bolała nad synami ludzkości, że są ślepi w sercu i nie widzą, że puści przyszli na świat i znowu puści chcą z niego zejść. Teraz jednak są pijani, kiedy otrząsną się z wina, wtedy uczynią pokutę. Te słowa są o nawróceniu. Ja biorę te słowa w dwóch sensach. Pesymizm, że większość ludzi są właśnie w stanie nieświadomym i podlegają przeznaczeniu, ale optymizm, że człowiek może otrzęsnąć się swojego wina i wtedy zmienić drogę i uczynić pokutę. I nie ma tu o przeznaczeniu ani o... To są słowa raczej o nawróceniu. Nic nie ma o potępieniu. Człowiek, który zmieni swoją drogę i doświadcza gnozy, staje się wolnym. On wie, kim jest i skąd pochodzi. I takiego człowieka przeznaczenie już nie dotyczy. Tyle chciałem wam dzisiaj powiedzieć na ten temat przeznaczenia i może przejdźmy teraz do dyskusji. Dziękuję za słuchanie. Dziękuję za bardzo ciekawy wykład, Pawle. I chciałabym tylko takie pytanie swoje tutaj przekazać, że zagadnienie przeznaczenia jest tak szerokie w kulturze heleńskiej i w starożytnym Egipcie, stąd w hermetyzmie, że wydaje się dosyć skomplikowaną rzeczą, nie jest tak jednoznaczne i tak oczywiste, jakby się mogło wydawać. To znaczy, że w hermetyzmie zwracano uwagę i zwraca się do tej pory na taki hierarchiczny układ tych zasad, które tworzą przeznaczenie, że to nie jest tylko jedno heimarmene czy hirmarmene, jedni tak mówią, drudzy tak wymawiają, ale to jest również pronoja i ananke. I teraz tutaj by trzeba było rozważyć, o jakim my przeznaczeniu mówimy w kontekście jakby swoich refleksji na temat losu i przeznaczenia. Czy my mówimy o Anankę? Ja zrozumiałam, że tak, że twój wywód w dużej mierze dotyczył Anankę, czyli nieświadomości, czyli Tak. tych zasad związanych z irracjonalnością, z tym, co w nas nieświadome jest i nami rządzi. I ten sławny cytat z Junga właśnie, że dopóki nie poznasz swojej dopóki nie uświadomisz sobie tego, co nieświadome, to będziesz to nazywał przeznaczeniem, losem. Czy my właśnie tylko nie zawężamy tego do Anankę, a przecież trzeba byłoby w tym również widzieć przede wszystkim
tak jak to gnostycy widzieli, pronoję, wydaje mi się, no i oczywiście Himarmenę również, ale pronoja jako ta przyczyna najwyższa, ta zasada przyczynowości najwyższej dotycząca kosmosu wysokiego, czyli opatrzność, czyli to, co w apokryfie Jana jest określane w tej strukturze w strukturze umysłu boskiego jest określane jako właśnie opatrzność, barbello. W twoim tłumaczeniu barbello, opatrzność, ja rozumiem, że to chodzi o pronoję. Chyba że się mylę, ale rozumiem, że to chodzi o pronoję, czyli ten kosmos wyższy. Ananka dotyczy kosmosu niższego, właśnie tego wszystkiego, co jest z nieświadomym związane. A Hirmarmene to jeszcze jest inna kategoria tej przyczynowości, rozumiem, jakby jej najniższy pułap, który dotyczy właśnie upatrywania, jakby związane bezpośrednio z naszym losem ludzkim, z naszym ciałem, co jest powiązane z gwiazdami i planetami, czyli cała ta sfera związana z astrologią, z horoskopami i tak dalej, ale oczywiście nie chcę tego jakoś umniejszać, bo to też jest potężny jakby plan również tej zasady przyczynowości, ponieważ bardzo mocno był rozbudowany. Przecież od niepamiętnych czasów gwiazdom i planetom przypisywano energię, siły daimoniczne, tak? To było królestwo daimonów. Każda planeta, każda gwiazda miała swojego daimona, a raczej każdy daimon miał swoją gwiazdę i planetę. I teraz w zależności od tego, pod jaką, jak to się dzisiaj współcześnie mówi, pod jaką gwiazdą się urodziłem, czyli chodzi o to, jak był ten horoskop ustawiony w dniu, w minucie danej, w godzinie mojego urodzenia, taki daimon przejmuje, według hermetyków, przejmuje nade mną swoją władzę, tak? A wiadomo, że te planety i te gwiazdy, to im były przypisane te tak zwane ułomności, nasze ludzkie ułomności. Te 12 podstawowych, które ostatnio wymieniałeś, potężne nasze słabości, ułomności. I teraz one będą mną rządziły w zależności właśnie pod jaką gwiazdą się urodzę. Zaczyna się podwójne rzeczy Weroniki od takiego kadru jeszcze przed filmem, że widzimy rozgwieżdżone niebo i zodiak. Widzimy 12 planet zodiakalnych, więc tutaj trzeba byłoby zwrócić uwagę na tą złożoność tych planów różnych, tych zasad związanych z przeznaczeniem. Tak. I właśnie zobaczyć jakby wyższy porządek w tym wszystkim, że to nie jest tylko kwestia determinizmu i fatalizmu, tylko tu no, jeżeli wchodzi w kwestia struktury umysłu boskiego, czyli pronoja, czyli tu wchodzą już sprawy transcendentne i jak z tego poziomu spojrzymy, to tu nie będzie tego fatalizmu, który widzimy, ten determinizm i fatalizm jest widoczny z poziomu Heimarmene przede wszystkim, ale nawet Ananke, kto nie potrafi pracować ze swoją podświadomością, to nawet tutaj już jesteśmy skazani na porażkę. No ale jak z punktu widzenia pronoi spojrzę, zaczynam wszystko wtedy dopiero rozumieć i mam szansę wyzwolić się spod władzy gwiazd, no nie wiem jak to powiedzieć, wyzwolić się sprzed Heimarmene. Heimarmene już Tak, nie tak, jest tak. drogie. Tak, to chciałam właśnie powiedzieć. Dziękuję O bardzo. to chodzi. Tutaj mówimy o Hermanen właśnie. Bo to tak jest też w tekstach, w wypisach Teodota, to jest w nawiasach, jest to słowo greckie. I też kiedy chodzi o, ja bym nie komplikował sprawy zanadto. Ja bym powiedział na przykład, że tutaj mamy do czynienia z sprawą, co nie jest tak trudna. I ja myślę, że Jung to najlepiej wyjaśnił, że chodzi o po prostu to, że w stanie nieświadomym, nieświadome siły nas kierują. Ale tak nie musi być. I, I właśnie święty Paweł też wspomniał, że kiedy poznaliśmy te siły, ten świat transcendentalny, kiedy poznaliście Boga,
to już te horoskopy i to wszystko to nie są dla was ważne. A więc po prostu to, co Grecy uważali jako przeznaczenie, to zupełnie ma inne tutaj znaczenie. To nie jest aż tak. A więc twoje życie nie jest skierowane przez ślepe siły. Ale raczej tutaj ja bym powiedział, że wchodzi w grę jaźń tutaj z punktu widzenia psychologii, że człowiek świadomy zaczyna się stać świadomy jaźni i tam jest ta siła, która zaczyna nas kierować, jeśli jesteśmy jej posłuszni oczywiście. I bo to jest też to, że możemy odmówić posłuszeństwa i robić to, co dalej jest nam wygodnie, ale często w tym jest katastrofa, jak ta sytuacja z Edypiem na przykład. No tak, wtedy fatum zwycięża. No tak, Ta katastrofa, ten tragiczny finał zawsze nas no czeka tak. wtedy. Tak, tak, oczywiście. Ja wam coś opowiem, jeśli mogę. Indii. Inną wersję historii Weroniki. A dobrze, proszę. Jak miałam około 17-18 lat, miałam praktykę w księgarni w Krakowie. No to jest miasto turystyczne, to był czas turystów i do tej księgarni weszła grupa turystów. Młodzieży w moim wieku, z jakąś tam opiekunką. I wśród tych ludzi byłam ja. A tak? Tak. Nie wyglądałam dokładnie tak jak ja, ale byłam kobietą w moim wieku i to byłam ja. O, Ale tak się składa, że kiedy jest się po drugiej stronie lady sklepowej, to klient nie patrzy na tego, kto go obsługuje. Taka jest jakaś, bardzo rzadko ktoś zwraca uwagę na sprzedawcę. A ja byłam tak zszokowana, przeżyłam tak wielki wstrząs, że kompletnie mnie sparaliżowało dosłownie. Nie byłam zdolna nic powiedzieć, zwrócić uwagi na siebie, tylko ewentualnie podać książkę. Trwało to może około paru, może 5 minut. No i cała ta grupa wyszła. I ja dochodziłam do siebie przez kilka tygodni później, ponieważ to było rozpoznanie na poziomie nie zewnętrznym, tylko ja wewnętrznym. mhm. I później, kiedy miałam 30 parę lat, nagle przeżyłam głęboką depresję bez powodu. Miałam poukładane życie, wszystko było dobrze, szczęśliwe życie prowadziłam. I nagle przeszłam bardzo głęboką depresję, która się zakończyła praktycznie moją śmiercią. Zaczęłam bardzo ciężko chorować z niewiadomego powodu i nie byłam w zasadzie zdolna do życia. W końcu udało mi się dojść razem z moim przyjacielem do przyczyn tego. Okazało się, że ta dziewczyna, ta ja, umarła, odeszła z tego świata. I ja byłam tak silnie z tym połączona, że to mnie prawie zabrało również. Dosłownie cudem przy pomocy różnych uzdrowicieli udało się mnie uratować. I dopiero wtedy ktoś mi wyjaśnił, że to są bardzo rzadkie przypadki, kiedy się jedna istota rozdziela na dwie i rodzi się w tym samym życiu. Ale jeśli jedna z tych istot części umrze, to dzieje się to dlatego, żeby ta druga dostała wzmocnienie i uzupełnienie świadomości, ponieważ życie było prowadzone w dwóch ciałach i rozwijało się i kiedy się sumuje jako jedno, to bardzo ciężko to utrzymać w ogóle, bo to jest podwójna świadomość nagle, ale przemienia się ta świadomość w sposób niezwykły. I kiedy już udało mi się po iluś tam miesiącach pozbierać tego, moje życie zmieniło trajektorię o 180 stopni, kompletnie. Okazało się, że ja potrzebowałam od tego momentu ogromnej ilości energii, świadomości i
takich poziomów, których jako jeden człowiek w jednym ciele nigdy bym nie uzyskała tutaj w takim tempie, bo jako młoda kobieta zaczęłam po prostu robić rzeczy, które są przeznaczone dla starszych ludzi, dla dorosłych, dojrzałych. I tak to wygląda historia O Boże. Weroniki 2. A, powiedz na Indii, bo to jest tak ciekawa i niezwykła historia i bardzo Ci dziękuję za dzielenie się z nami. Em, a skąd przyszła Ci wiadomość, że tamta umarła? Czy w jaki sposób przyszła Ci ta wiadomość? W moim stanie wewnętrznym najpierw Tak. przechodziłam tą śmierć. Po A, prostu. Ja ją przechodziłam, jakbym umierała, dosłownie. a czy wiesz, czy masz poczucie, gdzie ona mieszkała? Bardzo daleko ode mnie. To druga strona Polski. Po drugiej stronie Polski, ale w Polsce. Ale w Polsce. Tak, była Polką. Aha. Natomiast później się zajęli mną uzdrowiciele i jasnowidzący, żeby mi pomóc po prostu, bo nie była znana przyczyna. No Mhm. i oni zaczęli widzieć, jaka jest tego przyczyna. No, co się pokrywało całkowicie z tym, co ja wtedy doświadczałam i widziałam w wewnętrznym poznaniu, to oni to poznali z zewnątrz poprzez swoje poznanie. No, bardzo ciekawe. Muszę powiedzieć, że niesłychana historia. No, ale Wybitna. nie do przeżycia. No tak. No, no tak to jest. A ja tu jeszcze mam takie pytanie a propos tej gwiazdy. Że pojawiła się nowa gwiazda. Tak. Czy gdzieś spotkałeś się z jakimś wskazaniem, która to jest? Czy to jest Wenus? Nie, to ja myślę, że jak wielu innych z tych zdań, to trzeba popatrzeć na to w sensie przenośnym i Tak, 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 nie, ale i tak, czy nie zredukować nazywali ją? Mhm. do astronomii. Że chodzi o nową gwiazdę, to znaczy teraz, że stary horoskop nie działa, pojawiła się nowa gwiazda. To, co nami prowadzi. Mhm. To wyższe ja. To A jest. gdzie można znaleźć jeszcze jakiś opis tej gwiazdy i tego, w jakich tekstach? No, ja czytałem wam wypisy z Teodota. Mhm. Em, myślę, że ja kiedyś wysłałem wam link do tego tekstu, bo ja mam to online, tylko ponieważ nie mam prawa autorskie, to nie ogłaszam ten tekst, ale mógłbym ci przysłać link do tego tekstu znowu. To jest w ostatnim w ostatniej części jest to. Ja chętnie. Dobrze. Ale jest tyle też opowiadań i ludzie na pewno słyszysz, może niektóre takie rzeczy wy też doświadczyliście albo słyszeliście od innych, jak mieli jakiś sen i sen, który oczywiście opowiadał o czymś, co działo się daleko w czasie i przestrzeni i może przyszłości. Ale te rzeczy przyszłości to są bardzo niezwykłe sytuacje, kiedy to jest coś, co możesz zmienić. Była taki sen, który pamiętam czytając w opowiadaniach angielskiego pisarza J.B. Priestley, który bardzo pasjonował się kwestią czasu i w którym on jedzie samochodem i
przyjeżdża do skrzyżowania w lesie i wtedy znikąd przychodzi, zjawia się samochód, który go uderza. I jakoś, ja nie wiem, ale w każdym razie jest wypadek dosyć poważny. No, może 2 tygodnie później, tak jak opowiada, on właśnie jechał sobie samochodem w lesie gdzieś jakimś i nagle zaczął poznawać to miejsce i zobaczył przed sobą to samo skrzyżowanie. I gwałtownie przyhamował. I gdyby nie przyhamował, to wtedy wpadłby na niego tamten samochód i byłby ten wypadek. Ale dzięki temu, że widział to przedtem w śnie, to przyhamował i tamten przeleciał i uniknął właśnie ten przypadek. A więc to jest to, ta historia pokazuje, że w pewnym sensie przyszłość istnieje już i nawet ma wpływ na przeszłość, na dzisiaj, że to, co my doświadczamy dzisiaj, to jest pewien wpływ od przyszłości. I tutaj właśnie, ale ta przyszłość nie jest wyryta w kamieniu, bo widocznie tutaj ten człowiek, który zapamiętał ten sen i to przesłanie, to mógł zadziałać, żeby zmienić to, co miało się stać. I rezultatem było, że uniknął właśnie ten przypadek, ten wypadek. Tak. A mogę mieć jeszcze jedno pytanie? Tak. Ej, czy spotkałeś się gdzieś w opisach, tekstach, jaki stosunek Demiurg miał do Chrystusa? To znaczy, jeśli to jest twórca tego świata i kontroler, powiedzmy też, pewnych energii tutaj, to po pierwsze, jak się dostała ta energia tutaj, bez jego wiedzy, bez tego wiedzy, bez tego półboga? A jeśli już się dostała i namieszała, bo namieszała, to co na to Demiurg? Czy to gdzieś gnostycy na przykład, czy mieli jakiś ogląd tego? Jak Demiurg na Chrystusa? Czy wiesz coś na ten temat? Jaki to stosunek był? Ja bym powiedział jedną rzecz tutaj. Nie jest to pewne i nawet wiele teologów zastanawiają się, czy Ojciec Niebieski, o którym Jezus nam mówił i objawił nam, i nawet mówił, że jest wysłannikiem Jego, bo mówi ten, który mnie wysłał. Czy ten Bóg Najwyższy jest ten samym, co Jahwe żydowskim, czy nie? I na ten temat gnostycy nie byli w zgodzie. Ci ze szkoły Walentyna raczej przyjmowali, że Bóg, którego Żydzi szanowali, to był najwyższym Bogiem, ale nie wszyscy. Inni gnostycy uważali, że to był demiurg raczej. Ten stwórca, o którym jest mowa w Księdze Rodzaju. I że on nie był ten najwyższym Bogiem, ale właściwie niższym Bogiem. I tak to inni właśnie uważali. I że on raczej był Panem tego świata, a nie najwyższym Bogiem, do którego Jezus się odnosi. I już ojcowie Kościoła zauważyli, że to, o czym Jezus mówił, było tak inne niż wszystkie inne, wszystkie poprzednie pisma
mówiąc o Bogu Najwyższym, że było właśnie pytanie, czy mówimy właśnie o tym samym Bogu. I nie będę mówił kategorycznie tak ani nie, ale takie w każdym razie były dyskusje. Ale jak to się stało, że Demiurg pozwolił takiej energii się tutaj zamanifestować, urodzić? Że przepuścił taką energię do swojego świata? Jak Pytasz, dlaczego Demiurg zbudował ten świat w takim stanie, jakim jest? Nie. Dlaczego pozwolił przedostać się do tego świata energii Chrystusa? A, no ja myślę, że to przyszło mimo jego woli. Aha. Jest ta wspaniała scena w Ewangelii Nikodema, w którym to jest jeden z apokryfów, to tak zwane zejście do piekieł, kiedy po śmierci Jezusa jest taka debata przed bramą piekła i tam stoi śmierć i tam stoi pan tego świata, demiurg, szatan, inaczej można go nazwać. No i mają debatę i właśnie śmierć strasznie ochrzania demiurga, jak ty mogłeś pozwolić Jezusa, żeby przyszedł i żeby był ukrzyżowanym? Bo teraz zobacz, on tutaj przyjdzie i rozłamie mi te bramy i wszyscy uciekną. I właśnie była taka debata wtedy. I oczywiście to się staje. Nagle jest głos, mówi, który krzyczy: podnoście bramy, aby Bóg chwały przyszedł. I wtedy te bramy są złamane i wszyscy właśnie z piekieł wychodzą i są uwolnieni. I to jest wielkie uwolnienie, co się wtedy tam dzieje. Ale chodzi o to, że w tym w każdym razie to widać, że Demiurg już kilka razy próbował zniszczyć gnostyków, tych z rodu Seta, ci, którzy są właśnie wysłannicy, żeby przebudzić ludzkość. Kilka razy Demiurg próbował ich zniszczyć, ale żeby zaprzestać przyjście Chrystusa, to nie udało mu się. Może ktoś, który nie wypowiedział się, chciałby coś zapytać, albo może jakiś zakomentować. Zapraszam. Tak, ja chciałabym, po pierwsze chciałam podziękować bardzo za ciekawy wykład i chciałam zapytać o kwestię tego sobowtóra. Czy to jest tak, że każdy z nas ma takiego sobowtóra i czy taki sobowtór materializuje się na planie ziemskim, czy też może się zmaterializować na przykład na planie astralnym, a na ziemskim nie? Troszeczkę o sobowtórze gdybym mogła prosić. Dobrze. Wyższe ja, że mamy coś, co można nazwać wyższe ja, które nami kieruje, to jest coś rzeczywiste. I w niektórych wypadkach, jak na przykład o których mówiłem, Jezus, który był w winnicy i nagle przychodzi jego bliźniak i pyta, gdzie jest Jezus, mój brat? I
A więc, no i spotykają się i potem stają się jednym. I jest też ta historia o Mani, który spotkał swojego wyższe ja, jego anioł, i od którego nauczył się wszystko. A więc w tych wypadkach wygląda, że jeśli to są wiarygodne historie i nie mam powodu, żeby wątpić, że takie rzeczy się dzieją, to w tych wypadkach to anielski nasz ja to pojawia się na płaszczyźnie fizycznym. Ale nie zawsze. Ja bym powiedział, że to jest bardziej pospolite, że poznajemy taką postać albo w wyższych światach, albo w świecie eterycznym czy astralnym, ja bym powiedział. I dla wielu to muszą poczekać, aż umrą i wtedy spotykają swojego anioła. Ale ja myślę, że dla tych, którzy zaczynają dojść do poznania i rozumieć, o co chodzi i stać się świadomi, to ci zaczynają już czuć te drgnienia swojego wyższego ja. I że na poziomie eterycznym czy astralnym jest właśnie, że to działalność.